Witajcie! Pamiętacie jeszcze o nas? Minął rok od ogłoszenia informacji o tym, że powstaje nasza modyfikacja. Ten czas był dla nas bardzo pracowity, ale zacznijmy może od samego początku. Nasz pierwszy materiał z zapowiedzią projektu skupiony był na tym, aby stworzyć rekrutację do ekipy w celu pozyskania niezbędnych osób do pracy nad modem. Cały luty i marzec 2023 był poświęcony na zbieraniu zespołu oraz dostosowaniu warunków pracy tak, aby każdy czuł się komfortowo w projekcie. Obecnie przy modyfikacji pracuje 14 osób. Po etapie zapoznania i podzieleniu zespołu na działy mogliśmy zacząć pracować nad poszczególnymi modułami naszego projektu. Przejdźmy do rzeczy, które dotyczą modyfikacji. Zacznijmy może od fabuły, bo to zapewne ciekawi Was najbardziej. Nie zaskoczymy Was faktem, że nie możemy dzisiaj zdradzić za wielu informacji. Jednak pierwszą istotną zmianą jest podzielenie naszej rozgrywki na 5 obszernych rozdziałów. Poprzednio planowaliśmy, aby były 3, ale na przestrzeni roku zespół scenarzystów uznał, że wprowadzenie większej ilości rozdziałów będzie korzystniejsze dla spójności oraz tempa historii. Oprócz kwestii podziału wątku fabularnego, to jak zapewne mogliście już zobaczyć na naszych materiałach, zmieniliśmy wygląd Neka, aby był bardziej wyróżniający się z tłumu. Poprzednia twarz przypisana do strażnika była wykorzystywana przez wiele innych osób, przez co nasz protagonista nie miał w sobie żadnych cech z wyglądu, które były dla niego charakterystyczne. Ważnym elementem życia Neka będą jego relacje z przyjaciółmi, na los których będzie miał bezpośredni wpływ i w kluczowych momentach fabuły będziemy mogli liczyć na ich wsparcie. Będziemy podejmować z nimi większą ilość aktywności w przeciwieństwie do bezimiennego, który tego typu zadań miał bardzo mało. Dodatkowo chcielibyśmy jak najlepiej zobrazować Wam, jak mogli w tamtym czasie funkcjonować strażnicy i cienie, pokazując ich codzienne obowiązki oraz relacje między innymi osobami w hierarchii. Jeśli chodzi o inne aspekty fabularne, które są akurat bardziej techniczne, to w grze będziecie mogli wykonać ponad 100 zadań, znaleźć dużo nowych broni oraz spotkać wiele nowych postaci. Planujemy dodać 2 ugrupowania, które gracz będzie mógł sobie wybrać w zależności od własnych preferencji. Pozwolą one naszej postaci rozwinąć się na wybraną przez gracza ścieżkę. Będziemy mieli krąg łowców oraz wojowników. Są to grupy, które nie podlegają bezpośrednio pod stary obóz, ale zrzeszają ludzi z całej kolonii. Posiadać będą też osobne, niepowiązane z główną fabułą mikrokampanie, odrobinę przypominające te, które znamy z gier The Elder Scrolls. Staramy się zachować spójność z kanonem Gotika, ale jak zapewne wiecie, Gothic w swej konstrukcji ma wiele nierozbudowanych wątków, przez to musieliśmy pewne aspekty dodać lub rozwinąć tak, żeby rozgrywka była bardziej płynna. Mamy tutaj na myśli pojawienie się nowych struktur na mapie lub wspomniane przed chwilą kręgi umożliwiające dalszy rozwój postaci. Zajmijmy się teraz kwestiami technicznymi. Planujemy wprowadzić kilka nowych mechanik. Niektóre mogliście spotkać przy okazji grania w inne modyfikacje, a niektóre mogą być dla Was zupełnie nowe. Dzisiaj chcielibyśmy odsłonić kilka kart, które mogą Was zainteresować. Zacznijmy od mechaniki gry w kości, o której już wspominaliśmy przy okazji naszego community meetingu. Cały system wizualnie i technicznie będzie mocno zbliżony do tego z pierwszej części Wiedźmina z 2007 roku. Zaprezentowaliśmy Wam kiedyś, jak wyglądałby taki przykładowy stół do gry i ponownie możecie zobaczyć go teraz. Oprócz tego planujemy wprowadzić system walk na pięści, który będzie miał zastosowanie w wielu dialogach oraz zadaniach. Chcielibyśmy też przypomnieć o temacie poruszanym na naszym meetingu, że chcemy, aby ten świat był bardziej żywy, rozbudowując rutyny postaci oraz wprowadzając nowe animacje. Stworzyliśmy własny system muzyki do Gotika nazwany Z-Bass Music, który zastępuje archaiczny system Direct Music. Dzięki temu nasi muzycy mogą komponować utwory z użyciem współczesnych i znanych sobie programów, a nam pozwala to na większą dowolność w reżyserii dźwięku. System został opublikowany jako projekt open source i może być użyty przez innych moderów całkowicie za darmo. Na koniec warto też wspomnieć, że w modyfikacji dostępny będzie system wolnego celowania z broni dystansowych, czyli Free Aim, którego używanie nie będzie obowiązkiem, ponieważ jest możliwość wyłączenia go w opcjach gry.
Omówmy teraz aspekty graficzne. W modyfikacji pojawi się dużo nowych modeli broni, zarówno do walki wręcz, jak i dystansowych. Dodatkowo chcemy wprowadzić texture pack, który znacznie ożywi nasz świat. Na ekranie widzicie teraz zestawienie tekstur, jak prezentują się u nas, a jak prezentowały się w oryginalnej odsłonie gry. Oprócz tego chcemy odświeżyć niektóre grupy przedmiotów występujące w Gothicu I na standardy drugiej odsłony. Dodajemy też sporo nowych obiektów stworzonych przez nasz zespół. Mamy na myśli takie obiekty jak nowe drzewa, rośliny, wyposażenie domów i chociażby wspomniane wcześniej bronie. Warto też powiedzieć o dodaniu różnych wariantów pancerzy dla strażników i cieni oraz dla innych obozów, które będą ciekawą różnorodnością w kolonii. Kilka z nich możecie zobaczyć na tym filmie. Przechodząc do spraw związanych z mapą, to chcemy, aby świat był bardziej ciekawy i by miał w sobie więcej szczegółów. Szczególnie zależy nam na rozbudowaniu terenów poza starym obozem, tak aby ponowne odkrywanie kolonii karnej było dla Was ciekawym doświadczeniem. Przykładem może być rozbudowa lasów, dzięki czemu gracz będzie mógł poczuć o wiele lepszy klimat tego terenu w przeciwieństwie do podstawowej wersji gry. Oprócz tego chcielibyśmy wypełnić te puste miejsca, które w oryginalnej odsłonie były nijakie. I mamy tutaj na myśli tereny wokół starej kopalni, jak i tej na placu wymian oraz wiele więcej. Obecnie, jeśli chodzi o pracę nad mapą, to mamy zrobione 1/3 planowanej zawartości, więc wszystko idzie do przodu. Warto też tutaj wspomnieć o stworzeniu nowych światów, czyli zenów. Chociażby kopalni królewskiej, która w oryginalnej odsłonie gry była opuszczoną kopalnią. Jeśli chodzi o kwestie dźwiękowe, to nasz kompozytor, Adam Dzierżyk, pracuje nad soundtrackiem w modyfikacji. Przy okazji naszego lipcowego meetingu mogliście już usłyszeć, na co stać naszego dźwiękowca. Natomiast z planów odnośnie muzyki to chcemy zremasterować utwory, które skomponował Kai Rosenkrantz i dodać w niektórych przypadkach inne warianty adekwatne do pory dnia. Dla przykładu zobaczcie sami. Dodatkowo powstanie też kilka utworów zrobionych od podstaw na potrzeby naszej modyfikacji, które zachowają klimat pierwowzoru. Będziemy je wykorzystywać w nowych miejscach na mapie oraz w kluczowych dla fabuły wydarzeniach. Wszystkie utwory, które słyszeliście do tej pory, są właśnie stworzone przez naszego kompozytora. Jak już wcześniej komunikowaliśmy, zamierzamy podjąć współpracę z grupą lub grupami zajmującymi się dubbingiem profesjonalnie. Jednak postaci do obsadzenia mamy tak dużo, że postanowiliśmy, iż w przyszłości zorganizujemy również casting, na którym każdy z Was będzie mógł spróbować własnych sił, wcielając się w jedną z postaci w naszej modyfikacji. Na koniec chcielibyśmy ogłosić, że została otwarta strona internetowa naszego zespołu, na której znajdziecie wiele informacji odnośnie aktualnego projektu, jak i planów na przyszłość. Oprócz tego znajdziecie tam galerię zdjęć, artykuły i wiele więcej. Strona cały czas jest w fazie rozwoju.
Będzie też możliwość zgłoszenia się do zespołu poprzez formularz rekrutacyjny, możliwość zapisania się do newslettera, aby być na bieżąco z nowościami oraz możliwość kontaktu z nami. Cały czas potrzebujemy ludzi i przeglądamy wasze zgłoszenia. Szczególnie zależy nam na grafikach 3D. Jeśli chodzi o datę premiery, to musicie uzbroić się w cierpliwość, bo na ten moment nie jesteśmy w stanie sprecyzować, kiedy możecie spodziewać się naszej modyfikacji. Nie nastąpi to ani w tym, ani zapewne w kolejnym roku, bo pracy przed nami jest dużo. Natomiast jak zwykle jedno jest pewne, wszystko będzie w porządku.